Słoika teamy w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotów, w synchronie skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Na startowej linii, gdzie emocje się mieszają. Gołębie, sojki gotowe do lotu, nie czekają. Za sygnałem ruszają jak strzały w przestworza. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. Gołębie, sojki to nowa historia. Historia. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Więc kiedy słyszysz beat, kiedy czujesz flow, pamiętaj o Sojka Team, co na niebie piszą show. To ich gołębie, co przecinają chmury. HG. Czała gołębi pocztowych to nie tylko hobby, to styl życia, to pasja, która trwa od pokoleń. To sztuka, która wymaga cierpliwości i nauka, która daje satysfakcję. Hodowca gołębi to nie tylko opiekun, to przyjaciel, który z nimi się łączy. To trener, który je do lotu przygotowuje i kibic, który za nimi tęskni. Gołąb pocztowy to nie tylko ptak, to mistrz, który pokonuje dystans. To bohater, który wraca do domu i towarzysz, który dzieli się swym czasem. Hodowla gołębi to nie tylko praca, to przygoda, która zaskakuje codziennie. To radość, która płynie z sukcesów i miłość, która trwa wiecznie. Sojka Team.
I cześć wszystkim moi drodzy. Witam Was niezwykle serdecznie. Przebitki, które widzieliście przed chwilą, pochodzą z treningu, który odbył się wczoraj, czyli we wtorek. W momencie nagrywania tego materiału mamy środę, a podejrzewam, że materiał pójdzie w czwartek. Także tutaj trochę pobawiliśmy się kamerą. Częściowo pokazaliśmy, jak to u nas wygląda. No i czas podzielić się naszymi refleksjami po ostatnim locie. A był to lot, uważam ogólnie zdecydowanie dla nas najlepszy w całym sezonie, choć warunki były jakie były. Zresztą o warunkach to można by książki pisać, ponieważ naprawdę ten sezon lotów młodych w tym roku jest mega wymagający. I tyle, co był on dla nas najlepszy, to paradoksalnie okazał się też najbardziej pechowy i najgorszy. Dokładnie tak jak napisałem w tytule, nie domkliśmy serii i spadamy z GMP. Ale od początku. Na lot ten, tutaj będę się posiłkował swoją ściągą, włożyliśmy 74 gołąbki, dość ciepło, pod wiatr, czyli takie loty, które powiedzmy nam leżą. I wcale nie uważam, żeby za wszelką cenę mówić, że tak, loty pod wiatr to są, to my uwielbiamy, bo to wtedy jakość gołębia i tak dalej. Prawda jest taka, że powinno się umieć lecieć wszystkie loty, czy one są z wiatrem, pod wiatr, boczniakiem i tak dalej, ale przyznam się szczerze, że sytuacja, który wiatr daje im w plecy, no niestety dla nas są najbardziej takimi lotami, które paradoksalnie sprawiają nam największą trudność. Niemniej jednak do brzegu. Tak jak powiedziałem, lot typowo wiatr w dzióbek, sprawiedliwy, dość ciepło i posłaliśmy 74 gołąbki. Usiadły bodajże 2 sztuki. Dosłownie po sekundach, można by powiedzieć, usiadły jeszcze 4. A później już to, co przyzwyczaiło nas w tym roku, rozegrał się tak zwany koncert. Siadały te gołąbki naprawdę w grupach po 20 sztuk. I co ciekawe, tym razem to naprawdę siadały bez przerwy. Bez przerwy, uciechy nie było końca. Niestety ja byłem w pracy, nie było mnie na tym locie, jednak dzielny papa był na stanowisku. I teraz na czym polega ten nasz straszliwy pech, bo inaczej tego nie idzie nazwać. Po raz kolejny zegar Tauris nas zawiódł. Co jeśli by oglądać w zwolnionym tempie, bo wiadomo jakie te naloty są, można zobaczyć, że przyleciały 2 gołębie, jak już mówiłem wcześniej, potem 4 i w tej 4 między innymi, nie wiem jak to możliwe, nie odbiły się 2 gołębie. Później był ten tak zwany nalot i co się okazało? Że w całej tej grupie stypowanych gołębi odbite były tylko 2. I jak się później okazało, a w zasadzie okazało się to na drugi dzień, chociaż broniłem się, żeby tego nie robić, żeby jeszcze bardziej się nie nakręcać, no niemniej jednak chciałem zobaczyć, które te gołębie się nie podbijały. No najprostsza droga, wyrzucić gołąbki na oblot, włączyć trening i sukcesywnie patrzeć, jaki gołąbek się odbije, a którego nie ma na liście. I jakież były moje nerwy, jeśli zobaczyłem, że oczywiście nie odbił się gołąb typowany, który ostatecznie pogrążył nas w dalszej jakiejkolwiek
w jakim o myśleniu o jakimkolwiek dobrym wyniku. Widzicie, że nawet jak wspomnę o tym, to naprawdę jąkam się, zacinam się i tak na dobrą sprawę jeszcze do końca tego nie przetrawiłem. Nie przetrawiłem tego, że po raz kolejny gołąbek przyleciał, zrobił tą przysłowiową robotę, lecz niestety leciał za darmo. Nie istnieje jako lotnik, a my nie mamy GMP. Także jak bardzo często się mówi, to w tej całej gołębiarce jeszcze w tym wszystkim trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Oczywiście na pytanie, czy byłoby pierwszych typowanych 8 czy coś w tym stylu, absolutnie nie. Mówimy cały czas o tym jednym. Umówmy się, to jak GMP nie byłoby tak fajne jak w zeszłym tygodniu, bodajże 2 tygodnie temu, ponieważ w zeszłym tygodniu z racji warunków, jakie były, te gołąbki pauzowały. Natomiast jakieś by było i wszystko rozegrałoby się na ostatnim locie. Niestety. Stało się jak się stało. Byliśmy w ogóle mega ciekawi tego lotu, nie odnośnie tylko nas, ale i całego oddziału, ponieważ chyba wszyscy wiemy, jak taka 2-tygodniowa przerwa działa na gołębie. Te gołębie kompletnie tracą ten swój tak zwany cuk i nawet gołębie w najlepszej formie mogą ją stracić. Dlatego jeśli takowa sytuacja u Was występuje, że nie ma lotu, za wszelką cenę próbujcie działać coś z tymi gołębiami. Przez to coś mam na myśli wywózki. U nas wyglądało to tak. Oczywiście, że lot zapowiadał się wymagający jak każdy inny. Gołębie dostawały bardzo dużo karmy, bardzo mocną karmę i tak dalej. I pierwszą rzecz, którą zrobiłem, jeśli się okazało, że lot się nie odbędzie, przeszedłem praktycznie na 50% karmę lekkostrawną, a drugie 50% był to ryż pady. I to było pierwsze, co należało zrobić. Natomiast później gołębie były zamknięte. I to właśnie z tej przyczyny wiedziałem, że jakby nie będzie możliwości nawet odbyć żadnych oblotów nawet nie byliśmy w stanie robić od czwartku. Gołębie były kiszone przez bodajże 3 dni i dopiero cały czwartek, piątek, sobota i niedziela praktycznie wieczorem dopiero coś tam próbowaliśmy zrobić, aczkolwiek było to i w poniedziałek na oblocie stało się jasne, że te gołębie totalnie, że tak powiem, zjechały. Im już tak było dobrze w tym gołębniku, że nawet za bardzo wychodzić nie chciały. Ale no właśnie tutaj jakby przewaga jest tego doświadczenia nad początkującymi hodowcami, że jakby mamy zarys, mamy taki zmysł, co powinno się zrobić. I tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno zjeżdżamy z karmy i wywózki. Zrobiliśmy 2 wywózki. Po pierwszej wywózce już widziałem, że ten czas był zdecydowanie gorszy. W ogóle zacznę od tego, że w poniedziałek na pierwszym tym oblocie, to była jakaś katastrofa. Trzeba było te gołąbki z powrotem zmotywować flagą, co w tym roku mi się nie zdarzało akurat, bo gołąbki same z siebie dosyć fajnie trenują i uważam, że nie było potrzebne nic. Natomiast po tej przerwie wszystko uległo zmianie. W poniedziałek zmusiliśmy je praktycznie do półgodzinnego wysiłku rano. Wieczorem było to już 45 minut. Wtorek zrobiliśmy im wywózkę na te nasze 47 km. Leciały, powiem, dosyć słabo. Ale generalnie przyleciały. Wszystko było dobrze i stało się jasne, że
trzeba będzie dalej pracować, czyli wieczorem kolejny oblot. Już było 50 minut, nie ma wybacz, ale nie wiem, czy zauważyliście, że w każdej wywózce te gołębie zdecydowanie lepiej trenują już przy domu, chętniej wychodzą i tak dalej. I tak też było w naszym przypadku. Gołąbki sobie robiły 50 minut. W następnym dniu już w ogóle nie było problemu. Polatały 50 rano, 50 wieczorem. W czwartek wywózka numer 2. I było już nieco lepiej, aczkolwiek jeszcze troszeczkę tej finezji brakowało, wiadomo, jakieś tam rozregulowanie było. Przyszedł ten lot. Przyszedł lot i tak jak już mówiłem wcześniej, tu teraz gdzieś tam puszczę przebitki, w zasadzie różne, żeby pokazać, jakie to fajne grupy tych gołębi nalatywały. No to zdumiło nawet nas, że super. I teraz co do samych wyników. No powiem Wam, na 74 gołąbki zdobyliśmy 52 konkursy, czyli ta średnia jest naprawdę na wysokim poziomie przez cały ten czas, a jak mówiłem wcześniej, niestety serii nie udało się chwycić. Paradoksalnie był to na tyle dziwny lot i dla wszystkich, prawie dla wszystkich powiedzmy, tak nietypowy, że siadały inne gołąbki na tyle, że zdobywając tylko 7 i tak była to 5. seria w oddziale. Oczywiście z całości była to zdecydowanie pierwsza seria i z trójek też była pierwsza seria. Zdobyliśmy też 1 na oddział i oczywiście należy tutaj wspomnieć, że matką gołąbka, która zdobyła tą 1, jest oryginalny gołąb z hodowli Bartka Morela. Był to prezent, który niegdyś otrzymałem od Bartka. Bartek, bardzo Tobie dziękuję. Zresztą nie jest to pierwszy gołąb, który bardzo fajnie leci. Tak naprawdę ta samiczka co roku daje nam dość fajne gołębie, więc tu naprawdę należą się podziękowania i uważam, że trzeba głośno mówić, od kogo się nabyło dobry materiał, ponieważ tak wypada. Ja sam bardzo bym chciał, jeśli jakiemuś hodowcy A, B czy C sprawdza się jakiś gołąbek ode mnie, też chciałbym to wiedzieć i miło by mi było, jeśli podzieliłby się taką informacją w szerszym gronie, bo nie ukrywam, wiadomo, jest to jakaś duma, jest to też reklama naszej hodowli i myślę, że jest to w porządku. Sprzedałeś dobry materiał, robi gdzieś tam robotę, wypada podziękować, co właśnie czynię w tej chwili. Bartku, dziękuję bardzo. Dodam jeszcze właśnie, jeśli chodzi o wszystkie takie tematy, że nasz kolega, przyjaciel, śmiało mogę powiedzieć przyjaciel wielki naszej hodowli, Grzesiu Doroszyński, dość milczał, dość tajemniczy sposób ze mną rozmawiał w ostatnim czasie, nie chciał nic zapeszać, jednakże po locie finałowym na wspólnym gołębniku Roztocze, oczywiście pozdrawiam Helenkę jak najbardziej, zatelefonował do mnie i powiedział mi, że oryginalny gołąbek, w zasadzie nie oryginalny gołąbek z mojej hodowli, ponieważ był to już z jego hodowli, natomiast rodzicami matka i ojciec wywodziła się z moich gołębi. Ojciec był prezentem, matka myślę, że była zakupiona gdzieś tam przez Grześka. Został 7. lotnikiem WG Roztocze, bodajże z finału usiadł 35. i te konkursy były naprawdę dosyć godne. Kto ma Facebooka, zapewne już widział post, bo Grzegorz tam bodajże chyba na wszystkich takich większych forach udostępnił, również na jego profilu, również ja udostępniłem. Także cieszy nas to. Oczywiście to nie jest tak, że teraz będę opowiadał, że
nasze gołębie wszędzie się sprawdzają w 100%, bo podejrzewam, że tyle ich się sprawdza, co się nie sprawdza, bo jest to rzeczą normalną i nie wszystko, prawda, poleci. Dlatego jak zwykle mówimy jak jest, nic nie koloryzujemy, ale takie wiadomości nas bardzo cieszą. Grzesiu, Tobie gratulujemy. My jesteśmy przeszczęśliwi. No jak już mówiłem, wspólna nasza gdzieś tam komitywa to już procentuje od naprawdę już teraz można powiedzieć wielu, wielu lat. Wymieniamy się świetnym materiałem. Mamy obopólną jakby z tego radość, tak samo z Marcinem Kubicą no i nikt na tym nie traci. Super, naprawdę jestem przeszczęśliwy. Tak to wygląda no i teraz troszeczkę statystyk już. Po tym 4. locie już wiemy coś tam więcej. I jak już mówiłem wcześniej, gołąbki w tym locie zajęły 5. serię, 1. i 1. Co ciekawe, pomimo tak ciężkiego sezonu lotowego, zgubiliśmy relatywnie naprawdę bardzo mało gołębi, bo we wszystkich lotach konkursowych do tej pory zginęło ich tylko 10 od 1. lotu, więc uważam, że jest to naprawdę sztos. Patrząc na warunki, jakie panują, na te wszystkie straty, to jest to rewelacja i w życiu bym się nie spodziewał, że akurat tutaj nam uda się tak mało zgubić tych gołębi. Co ciekawe, gdzieś tam sobie liczyłem, póki co wydolność gołębnika jest to 77,98. No można powiedzieć śmiało, że 78% gołębi, które konkursują. No patrząc na warunki, jest to naprawdę mega fajny wyczyn. Coś zagrało w tym roku. Na pewno jest zdrowie, przynajmniej do tej pory. No fajnie się pracuje, łatwe są w prowadzeniu, wyjątkowo te gołąbki. To jest taki dobry, solidny rocznik i mogę powiedzieć, że ten rocznik taki solidny jest to już drugi z kolei. Taki nasz udany. Cieszymy się niezmiernie, jak wiecie, odbudowujemy nasze stado, a wygląda na to, że jesteśmy, myślę, na bardzo dobrej drodze, żeby gdzieś tam podnieść się z tych przysłowiowych kolan i działać dalej. Także tak to pokrótce wygląda. No statystyki są naprawdę genialne, jak do tej pory. Przed nami ostatni lot. Osobiście patrząc na pogodę, ma on się odbyć w sobotę, no nie uważam, żeby była jakakolwiek możliwość do odbycia tego lotu. Jednak gdzieś tam te GMP już nie mamy miejsca na jakieś tam manewry. Także ostatecznym dniem do odbycia tego lotu będzie to niedziela. Jeśli chodzi o niedzielę, uważam, że zdecydowanie te warunki są lepsze. Może nie są idealne, ale no trudno już teraz wymagać, prawda, jesień za oknem, żeby te warunki były idealne. No tu w przebitkach od samego początku gdzieś tam puszczam troszeczkę tego lotu, który się odbył. Co do lotu, który nas czeka, no niestety może być to inny lot jak do tej pory, ponieważ zapowiada się lot z wiatrem. I choć sprawne oko widza może wychwycić, że jesteśmy jednym z ostatnich gołębników i to nas powinno w jakiś sposób tam faworyzować, to jak wiecie ci, co oglądacie nasz kanał już dłuższy czas, nie do końca właśnie my potrafimy latać te loty z wiatrem, przynajmniej od pewnego czasu nie potrafimy.
Przedtem wyglądało to inaczej. Teraz gdzieś tam się troszeczkę cofliśmy. No szukamy tego złotego środka, szukamy gdzieś tego balansu, tego karmienia, żeby te gołębie nam nie przelatywały, bo niestety w takich lotach gubimy najwięcej gołębi. I nie chciałbym, żeby na ostatnim locie coś takiego miało miejsce. Będziemy próbować nowych zabiegów na ten lot. Ja już nawet rozważam, żeby pozamykać wloty, niech one pochodzą po tych antenach. Przynajmniej ta pierwsza grupa. Nie wiem, będziemy próbować może jakieś znaczniki zakładać w innym kolorze tym gołębiom, że jak będzie jakiś typ, żeśmy wiedzieli. Troszeczkę już na to za późno, jednak próbujemy coś tam zrobić na przyszły sezon, żebyśmy byli trochę mądrzejsi. Nie wiem na ile, ale mogę się domyślić, że ma to wpływ też te wloty belgijskie. One nie do końca nam leżą. Praktycznie ten gołąb w którymś momencie potrafi zeskoczyć z dachu praktycznie i od razu wjechać do tej dziury. Myślę, że na przyszły rok zrobimy jakąś modernizację. Myślę o tych wlotach, takich słynnych neonach. Gdzieś tam już jesteśmy, że tak powiem, po wstępnych rozmowach. No wtedy ten gołąbek, wiadomo, ma tam jeszcze gable, on musi chwilę pojeździć, zanim wjedzie i tego będziemy próbować. Pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby też zmiana systemu jednak na Benzing, bo tu Benzing mimo wszystko jest na pewno numerem 1 i uważam, że naprawdę długo nic, a potem cała reszta wyrywkowo. Przynajmniej taka jest moja opinia i większości naszych znajomych, że firma Benzing bije wszystkich na głowę. Jednakże koszt Benzinga jest naprawdę duży. To jest pierwszy z powodów, dla których w chwili obecnej nie ma możliwości zakupienia takiego sprzętu. A druga sprawa to nikt też w sekcji takiego nie ma, dlatego bylibyśmy jedyną drużyną na Benzingu, a to generuje kolejne koszty. Dlatego też będziemy pewnie mielić dalej tego Taurisa. Ja myślę, że gdzieś te umiejscowanie anten, będziemy szukać od początku jednak, mówię, przy takich nalotach, potrafi przepuścić i nie jest to pierwszy raz. I teraz nie mogę stwierdzić jednoznacznie, czy jest to wina systemu, czy jest to wina, powiedzmy, tego wlotu, czy jest to wina hodowcy, bo źle antenę zamontował. Dodam tylko, że mamy tylko jedno stanowisko do wejścia, antenę czteropolową, więc mimo wszystko i tak uważam, że te gołębie powinny się odbijać, a tego nie robią. I będziemy nad tym pracować. Kochani, jeśli jesteście moimi kibicami, trzymajcie kciuki. Zostało nam tylko i aż walka o mistrzostwo oddziału. Na tą chwilę prowadzimy z dość fajną przewagą. Myślę, we wszystkich możliwych rywalizacjach. Natomiast na GMP już szans nie ma. Jest jeszcze ta kategoria A. Jest ta kategoria bodajże gołębi młodych i tak dalej. Tu będziemy walczyć. Mamy też bodajże 14 pierwszych lotników w oddziale. To wszystko nie ma znaczenia, dopóki nie będzie po ostatnim locie. I teraz, chociaż tak naprawdę powinienem o tym powiedzieć na samym początku, bo w tej chwili to jest najważniejsza rzecz, która gdzieś się tam dzieje, to powiem wam, że tak się wkręciłem, że wstyd powiedzieć, zapomniałem o tym. Na pytanie, czy przez to, że ten gołąbek się nie odbił,
Czy mój świat się skończył? Absolutnie nie. Czy jesteśmy załamani, zawiedzeni i tak dalej? Absolutnie nie. Ponieważ świat to skończył się ludziom, którzy przeżyli w ostatnim czasie powódź. I to jest coś strasznego. I tu jest naprawdę wielka niesprawiedliwość ludzka, ale tak po prostu jest. Wiadomo, że łatwo mi mówić, że tak po prostu jest, jednak ci ludzie przechodzą niewyobrażalną tragedię. Niewyobrażalną. Dodam tylko, że jest to bodajże w ostatnich latach, o ile dobrze liczę, trzecia powódź, która tych ludzi spotkała, ponieważ pierwsza była w 97 i ja przyznam się szczerze, krótko po tej powodzi byłem w miejscowości bodajże Różanka i Międzygórze, także te tereny i widziałem to, no powiedzmy, widziałem tą skalę zniszczeń tego wszystkiego, chociaż minęło już wiele czasu, zostawiło to naprawdę ogromne piętno i dzisiaj, później bodajże z tego, co słyszałem, w 2010 było coś znowu na rzeczy, a teraz to już tragedia. I nie ma co tu myśleć, obwiniać i tak dalej, tylko trzeba tym ludziom fizycznie pomóc. Fizycznie, nie tylko słowem, tylko no, trzeba będzie im pomóc w jakiś sposób i na pewno najbliżsi naszemu sercu, nie tylko mojemu, są hodowcy gołębi pocztowych i no nie ukrywam, że w pierwszej kolejności chciałbym pomyśleć o tych hodowcach, jak potrafią czuć się ludzie, którzy trzeci raz przeszli przez te piekło, a nawet pierwszy raz, gdzie praktycznie dorobek życia idzie na marne i nawet jeśli mają troszeczkę więcej szczęścia, że mają jakieś tam pieniążki na ten nowy start, to pewnie zawsze będą mieli w tyle głowy pytanie, czy warto, czy co dalej się stanie, czy kolejny raz nie przyjdzie to samo. Dlatego na tyle, ile mogę, łączę się z wami w bólu. Ja wiem, że moje ględzenie tutaj nie za wiele wnosi, ale widziałem bardzo wiele filmików nagrywanych, relacje moich kolegów nawet, którzy na bieżąco pokazywali mi, jak potrafią walczyć praktycznie. Jeden z moich kolegów, z którym jestem bardzo blisko, kolega Tomek, nie wiem, czy tu nazwisko jego, ale powiem wam, że powiem to nazwisko, bo uważam, że naprawdę taka postawa zasługuje na najwyższe wyróżnienie. Jak kolega Tomek Grzegorek jeszcze nie wiedział, on mieszka co prawda dalej od tego epicentrum, niemniej jednak zagrożenie było bardzo poważne tym, że wyleje, jak prócz chodzenia do pracy, jedzenia i dosłownie króciutkiej przerwie na spanie, jakąkolwiek odpoczynek ruszał, ładował wraz z całą okoliczną ludnością worki, żeby tylko bronić swoich dobytków, to jest to naprawdę godne podziwu. Dlatego, Tomek, podziwiam Cię, wszyscy Cię podziwiamy. Podziwiam każdą jedną osobę, która angażowała się i angażuje się nie tylko tych, którzy bronili swoich dobytków, ale i
wszystkich tych dobroczyńców. Róbmy to jak tylko się da, na wszelkie możliwe sposoby. I kochani, trzymajcie się naprawdę dzielnie, naprawdę dzielnie. Myślę, że czy prędzej, czy później będziemy myśleć o tym, jak można wam pomóc. Dawajcie znać, oczywiście każda taka prośba o pomoc czy coś, będziemy gdzieś zdecydowanie na pewno będziemy takie rzeczy, że tak powiem, weryfikować, ponieważ jak przy każdej tragedii niestety też nie brakuje oszustów, naciągaczy i tak dalej, bo jak słyszę, że na totalnie zalane sklepy gdzieś tam jeszcze ktoś wlatuje i potrafi kraść resztę, co tam zostało, to dla mnie to jest po prostu dramat. To jest poniżej ludzkiej krytyki i naprawdę nie chcę się odpalać. No nie mogę powiedzieć, że jakimś miłym akcentem kończy się z wami, jednak weźcie, moi drodzy, pod uwagę, jeśli znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy, angażujcie się i tak dalej. Będziemy myśleć, być może coś się zorganizuje. Mam takową nadzieję. Nieraz pokazywaliście, że potraficie, że potrafimy, a jak to mówią, w kupie siła. Tyle ode mnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie kciuki za ostatni lot, a później wracamy stricte do porad. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Cześć.